Cześć, tu Valencianistas z AppGalery z Państwa 106 i Sojuszu Art of Dead. Niestety zimowy okres zbiera swoje żniwa w postaci przeziębienia, chrypki czy bolącego gardła, więc nie byłem w stanie przygotować wcześniej dla Was tego wideo. W każdym razie wynik dzisiejszej batalii nie był przyczyną opóźnienia w pracach edytorskich tego filmu. Jedynie natłok obowiązków wynikających ze zbliżającej się wielkimi krokami gwiazdki oraz wspomniane wcześniej problemy zdrowotne. Tym razem w kanionie rezerwuaru napotkaliśmy zespół No Drama Llamas z państwa 105. Myślę, że graczom z okolic państw 100 do 150 nie trzeba przedstawiać tego sojuszu, który z dumą dzierży tę nazwę nieprzerwalnie od bardzo długiego czasu. Zanim jednak do końca oddamy się w zawirowania batalii w kanionie rezerwuaru, pragnę przypomnieć o trwającej w AppGalery promocji, której za każde 5 zł wydane w grze State of Survival otrzymasz 1 płatek śniegu, a zebrane płatki śniegu możesz wymienić na m.in. do ładowania PaySafe Card, smartbandy, wagi, smartwatche czy monitory. Promocja nie ogranicza się wyłącznie do graczy z Polski. Jeśli chciałbyś dostać nagrodę za Twoje zakupy w State of Survival, a mieszkasz na terenie Europy, nie martw się. Wyślemy Ci Twoją nagrodę. Wróćmy teraz do 1/8 finału Reservoir Ride League. No Drama Llamas znany jest ze swojego agresywnego stylu gry. Oglądając wideo z innego kanału na YouTube, mogliśmy się przygotować do walki i z grubsza wiedzieliśmy, na co się trzeba przygotować. Taktyka została dobrana, ludzie przydzieleni i role każdego z nas były obsadzone. Jednak nie przewidzieliśmy jednego. Do tej pory wszystkie walki w kanionie rezerwuaru rozgrywaliśmy w piątki o godzinie 19 UTC i pomimo, że to był kiepski czas dla wszystkich oprócz Europy, dawaliśmy radę zgrać się z naszymi graczami z Ameryki czy Australii. Tym razem gra zmieniła godzinę na 15 UTC, co spowodowało, że kompletnie nikomu nie było po drodze. Dla większości Europejczyków jest to środek dnia pracy, dla Amerykanów stanowczo za wcześnie, a dla Australijczyków zdecydowanie za późno. Niemniej jednak, niewiele mogąc zmienić w tej kwestii, przystąpiliśmy do walki z osławionym rywalem. Niestety, jak się później okazało, bez 3 ważnych ogniw, które mogły i często zmieniały oblicza wcześniejszych spotkań, nierzadko odwracając losy meczów na naszą korzyść. A więc mieliśmy kiepski początek. W zasadzie mogliśmy mówić tutaj o totalnej dominacji No Drama Llamas, przy której wyglądaliśmy jak pierwszoroczniak na studiach, który nie wie gdzie, z kim, o której, po co i dlaczego. Sama punktacja, która pokazywała jasno 15 000 kontra 85 000, nie pozostawiała złudzeń, kto w tej batalii jest na straconej pozycji. Niemniej jednak to, co w sojuszu Art of Dead jest piękne, to fakt, że nie było wśród nas oskarżeń, że on nie przybył na walkę, a ona mogła zrobić coś tam inaczej. Tylko wzajemnie motywowaliśmy się, aby pomimo niekorzystnego wyniku wykrzesać z nas resztki sił, spróbować dogonić potężnego rywala i niczym reprezentacja Maroka w meczu z Francją w półfinale Mistrzostw Świata w Katarze wygrać serca tych, którzy oglądali to spotkanie. Mapa rezerwuaru niemal cały czas zmieniła się w czerwonym kolorze, a mnogość rajdów, jakie odpierali tacy gracze jak Snoopkin, Findblaster czy Sasha Love była przeogromna. W każdej minucie czuliśmy, że w tym meczu spotkały się 2 światy z gry State of Survival i nie były to bynajmniej wyrównane światy, bo różnica w wielkości posiadanego wojska, a zwłaszcza różnica w wielkości statystyk była gigantyczna. To tak, jakby stado owiec miało pokonać watachę wilków. Nie dość, że musieliśmy atakować większą ilością rajdów, by odbić budynek, to jeszcze musieliśmy pilnować swoich kwater i osad naszych sojuszników, które raz po raz były niepokojone rajdami. Kiedy po 30 minutach gry pojawiły się pierwsze water tanks i drużyny musiały się rozdzielić, sytuacja zaczęła wyglądać na bardziej wyrównaną. Ogromna przewaga, jaką wcześniej wypracowali gracze No Drama Llamas, zdawała się topnieć, ale udało nam się podgonić w punktach tylko nieznacznie. Dodatkowo punkty dla naszych rywali zdawały się wpływać w sposób ciągły, za to nasze pojawiały się falami, także raz byliśmy bliżej rywala, za chwilę jednak oddalaliśmy się. Niemniej jednak w ten oto sposób przewaga, którą dysponował sojusz No Drama Llamas, zmalała najpierw do 100 000 jednostek wody, później do 90 000 czy 80 000.
Szukaliśmy rozwiązania i nagle przypomniało mi się coś, co stosowałem czasami dawno temu. Po wpisaniu na czacie sojuszu tajnego kodu na nielimitowaną liczbę żołnierzy dla każdego gracza z naszego sojuszu, sytuacja zaczęła wyglądać jeszcze lepiej. Proszę, zapamiętajcie ten kod i podzielcie się z graczami w swoim sojuszu. Chociaż niewiele później miałem niewątpliwą przyjemność wziąć udział w osobliwym trójkącie, to znaczy Kata, Snoop Kin oraz Fiend Blaster i ja, którzy zapewne oglądali moje wcześniejsze filmy i przyszli pielęgnować piękną tradycję zapoczątkowaną kilka miesięcy temu. Mianowicie, czy wygrywamy, czy przegrywamy, dobrze byłoby rozświetlić kanion, by wiedzieć, gdzie jest droga powrotna. Podobno nic tak nie rozświetla kanionu i nie pomaga odnaleźć drogi do domu jak płonąca kwatera Valencianistas. To było jedna z najtrudniejszych spotkań w lidze Warrior League, niemniej jednak pełne ekscytacji i napięcia. Walka z takim rywalem jak No Drama Lamas to duża rzecz. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy się w stanie im zrewanżować. Tymczasem żegnamy się z Ligą Rezerwuaru na 1/8 finału. To była wspaniała przygoda. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia niebawem. Cześć!